Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo serdecznie. Janusz Dąbrowski, gospodarz kanału Barwy Zdrowia, kanału poświęconego rzecz jasna szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, wszystkiemu temu, co służy naszemu zdrowiu, sprawności, tak zwanemu dobrostanowi. Zawsze powtarzam od wielu, wielu lat na różnego rodzaju szkoleniach, czy w moich książkach, czy w artykułach zamieszczanych w internecie, że podstawą wszystkiego jest informacja. Przecież nawet nasze ciało zostało zbudowane na podstawie pewnej informacji. O, przepraszam bardzo, że tutaj za jakieś zakłócenia techniczne, że tak powiem, jakieś cienie mi zachodzą. Nie umiem tego akurat czasami opanować. Takie dziwne różne historie przeszkadzające, no ale mam nadzieję, że przekaz będzie odpowiedni. Przekaz odkwaszaj się, a to jest jedna sprawa. Natomiast w tytule zakwaszenie, podobno mit. Zakwaszenie to jest kłamstwo, to jest bzdura, to jest naciąganie. Ci wszyscy, którzy mówią, tak jak ja na przykład, bierz pewne suplementy odkwaszające, to mówią bzdury. Wystarczy racjonalnie się tylko odżywiać i to wystarczy, bo zakwaszenie nie istnieje. Medycyna nie zna takiego pojęcia. To znaczy, nie udowodniono, że to zakwaszenie istnieje, nie udowodniono, że zakwaszenie powoduje masę chorób i tak dalej. Takie po prostu bzdury głoszone przez ludzi, którzy o tym nie mają zazielonego nawet pojęcia. Posłuchajcie, przepraszam za ostry język, ale tutaj należy w końcu pozbyć się jakichś dyplomatycznych stwierdzeń, dlatego że tacy ludzie jak ja, tak zwani odkwaszeniowcy, są często bombardowani bez żadnego, ale bez pardonu. Zarzuca nam się brak wiedzy, głupotę często, naciąganie ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli ktoś po prostu wywołuje wojnę, no to będzie ją miał. No i sprawa prosta. Tym bardziej, że akurat ten temat znam, myślę, że całkiem nieźle. Studiuję go od wielu, wielu lat i jestem praktykiem. I teraz, a praktyka weryfikuje teorię, bo jeżeli w takim razie stosuję to, co stosuję i polecam już naprawdę tysiącom ludzi, i tysiące ludzi zetknęło się z moją osobą, bo przez ostatnie mniej więcej 12 lat, był taki czas, że przez 6 czy 7 lat raz przynajmniej w miesiącu spotykałem się na różnego rodzaju szkoleniach, a to było często częściej. No więc zakładając, że 5 lat razy 12 miesięcy, 60 miesięcy, to było jakieś 70-80 miesięcy po 200 ludzi na jakichś szkoleniach, prelekcjach, to jest kilkanaście tysięcy ludzi przeszło, niezależnie od audycji internetowych. I wielu z tych ludzi zastosowało to, co my mówimy, między innymi ja i wielu innych prelegentów, którzy występują. Prowadzimy taki kompleksowy program zdrowia i na nich to podziałało rewelacyjnie, nawet w przypadku ciężkich chorób, czyli to jest RZS, reumatoidalne zapalenie stawów, czy dna moczanowa, czy nadwaga, otyłość, czy cukrzyca typu 2, a nawet cukrzyca typu 1. W wielu przypadkach to się cofa. Czy no wiele innych rzeczy, tak zwanych chorób cywilizacyjnych, rewelacyjnie. Dziewczyny, które nie mogły zajść w ciążę, zaszły w ciążę, ale mąż i ona musieli zastosować akurat taką specjalną kurację przez 2-3 miesiące. Więc po owocach poznacie ich i tak dalej. Natomiast dlaczego został wywołany ten temat? Bo zacząłem się nieco wkurzać, bo znowu trafiam na artykuły i to zamieszczane no, w pewnych charakterystycznych miejscach, zaraz wam to pokażę, artykuły, gdzie są po prostu treści kompletnie nie do przyjęcia. I teraz przykładem takiego artykułu, jednego z wielu, jest artykuł, zaraz już wam to udostępniam. Jest artykuł Zakwaszenie organizmu, prawda czy mit? Autorką tego artykułu jest pani magister Klaudia Wiśniewska. Przejdźmy na koniec. Konsultacja merytoryczna, doktor nauk medycznych Magdalena Białkowska. I ja zastanawiam się, słuchajcie, nad jedną rzeczą. Dlaczego oni tego nie wiedzą? Oni, domyślacie się, kto? No właśnie ci, którzy piszą takie, przepraszam, dyrdymały. I teraz zobaczcie, że ten artykuł został umieszczony w internecie w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej, więc przeciętny
z nas, ja też powiedzmy 20 parę lat, 30 lat temu, gdybym trafił, przyjąłbym z całym dobrodziejstwem inwentarza jako po prostu prawdę objawioną. No tutaj pewnie jakaś pani dietetyk, pani doktor nauk medycznych to potwierdza, konsultacja merytoryczna, wszystko jest w porządku, więc nie słuchałbym kogoś, kto mi będzie klepał coś innego. No to rozklepmy to wszystko. Zakwaszenie organizmu, prawda czy mit? Brak energii, ciągłe uczucie zmęczenia, bóle głowy, pogorszenie stanu skóry, włosów, paznokci, osłabienie odporności to często wymieniane objawy zakwaszenia organizmu. Lista dolegliwości jest zdecydowanie dłuższa i z pewnością każdy znalazłby na niej objawy, które są typowe również dla niego. Lekarstwem na wszelkiego rodzaju dolegliwości jest stosowanie odpowiedniej odkwaszającej diety lub wspomaganie się stosowną suplementacją. Czy zakwaszenie organizmu naprawdę istnieje? Na czym polega dieta odkwaszająca oraz czy jest ona faktycznie konieczna? I słuchajcie, kochani, jak ja to czytałem, to myślę, faktycznie ktoś tutaj niezły napisał. Dobra, dobra, co będzie dalej, ale ja już jestem podejrzliwy, bo w takim na przykład takie strony internetowe Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, to tam pracują lub współpracują z tym centrum ludzie odpowiednio sprofilowani, czyli ci, którzy już pokończyli dietetykę u pewnych profesorów, którym się już nie chce uczyć, tak mniemam przynajmniej, nie chcę ich obrażać, i oni mają już po prostu spaczone nieco mózgi. I teraz popatrzcie. Aby odpowiedzieć na nurtujące pytania dotyczące zakwaszenia organizmu, należy skupić się na kilku faktach związanych z równowagą kwasowo-azotową w naszym organizmie oraz dowiedzieć się, jaki charakter mają płyny znajdujące się w naszym organizmie. Czy można zmienić ich pH? pH, czyli potencjał hydrogenii, potencjał jonów wodorowych, bo to jony wodorowe H+, decydują o stopniu zakwaszenia wszelkich cieczy. Jeśli tak, to w jaki sposób? Proponujemy zacząć od podstaw, czyli od skali pH. Pozwala ona na ocenę kwasowości i zasadowości wybranych roztworów na podstawie obecnych w nich jonów wodorowych, jeszcze raz powtórzę, i jony OH, tak zwane, a więc na przykład jeżeli weźmiemy na przykład typową zasadę NaOH, wodorotlenek sodu i na przykład kwas solny HCl, to H+, to są te jony wodorowe, które zakwaszają, a OH z kolei alkalizują. A więc pozwala ona, ta skala pH, na ocenę kwasowości i zasadowości wybranych roztworów na podstawie obecnych w ich jonów, a jej zakres wynosi od 0 do 14. Zgadza się. Roztwory o pH mniejszym niż 7 mają charakter kwasowy, natomiast roztwory o pH większym niż 7 charakteryzuje odczyn zasadowy, czyli alkaliczny. Krew i płyn śródmiąższowy w warunkach prawidłowych charakteryzują się pH lekko zasadowym, którego optymalny zakres zawsze znajduje się między 7,35 a 7,45. Średnie pH krwi to jest 7,365. Średnie. I tutaj dobrze byłoby, żebyście zapamiętali te dwie wartości. 7,35, czyli ten niższy poziom, i 7,45, ten wyższy poziom. Pamiętać należy, że jeżeli pH krwi, nie daj Boże, spadłoby do poziomu 7,1, zaczynają się potężne problemy zdrowotne, 7,0 to już jest śmierć organizmu. Zachowanie odpowiedniego pH krwi zależy od prawidłowego działania układów buforowych w organizmie. Zgadza się. Oraz od mechanizmów regulujących. Zgadza się. Takie jak wentylacja płuc czy czynność nerek. Duży udział w tym procesie odgrywa również układ pokarmowy oraz w mniejszym stopniu układ kostny. I teraz słuchajcie, są dwa pojęcia, kwasica i zasadowica. Kwasica i zasadowica to pojęcia dość często używane przy okazji rozpraw o zakwaszeniu organizmu. Czym tak naprawdę są? Kwasica występuje wówczas, gdy w organizmie gromadzą się w nadmiernych ilościach substancje kwaśne lub w wyniku istotnej utraty substancji zasadowych. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku zasadowicy, kiedy to w organizmie gromadzone są substancje zasadowe
lub w wyniku znacznej utraty substancji kwaśnych. W takich przypadkach faktycznie dochodzi do zmian w pH krwi. I tu już pierwszy myk zaczyna być niejasny. Dlaczego? Dlatego, że żeby doprowadzić do zasadowicy, to naprawdę muszą być jakieś poważne rzeczy. Żeby doprowadzić do kwasicy krwi, też muszą być naprawdę bardzo poważne zakłócenia mechanizmów. Zaraz będziemy jeszcze o tym mówić. Ale mowa tutaj o zmianach w pH krwi. Należy jednocześnie podkreślić, że kwasica nie ma nic wspólnego z popularnym zakwaszeniem organizmu. Jest poważnym stanem, często zagrażającym życiu. Zgadza się, kwasica jest poważnym stanem zagrażającym życiu. Kwasica, czyli zmiana pH krwi, spadek pH krwi do poziomu 7,1, 7,2, 7,0, kiedy następuje śmierć, jak powiedziałem. Ale jest też tak zwana kwasica metaboliczna niskiego stopnia. I jutro, znaczy w następnej audycji, zajmiemy się tym, pokażę Wam pewną prace naukowe, bardzo poważne, gdzie jest mowa o tak zwanym niskostopniowej kwasicy metabolicznej, latentnej, czyli bezobjawowej, wieloletniej, która nie ma nic wspólnego z zakwaszeniem krwi. A więc pierwszy błąd, jaki popełnia wielu dietetyków, lekarzy, z którymi rozmawiamy na temat zakwaszenia, proszę pana, ale się nie da zakwasić krwi. A kto mówi o zakwaszeniu krwi? Jest mowa o zakwaszeniu przestrzeni międzykomórkowych, czyli tych przestrzeni, w których pływają komórki. Jak ryby w oceanie, słuchajcie, wielokrotnie to powtarzam, jak dziecko w wodach płodowych matki. I teraz pytanie, jaki jest stan tych wód płodowych? Jaki jest stan wód oceanicznych? Jaki jest stan wody w stawie, w której pływają ryby? Jeżeli wypuścimy do tego stawu albo do rzeki ryby, ścieki, to rybki zaczną pływać, będą to nadal pływać, tylko do góry brzuszkami. A więc jest kwasica krwi i jest kwasica metaboliczna niskiego stopnia, która przekwasza nasze tkanki. Dobrze, ale idziemy dalej. Kiedy dochodzi do zmian w równowadze kwasowo-zasadowej? Istnieją dwa główne rodzaje zaburzeń w równowadze kwasowo-zasadowej. Oddechowe, związane głównie ze zmianami w prężności dwutlenku węgla oraz nieoddechowe, metaboliczne, związane z zaburzeniem w ilości nielotnych kwasów lub zasad w organizmie. I teraz uwaga, zawsze kiedy dochodzi w organizmie do patologicznych zmian, uruchamiane są mechanizmy regulacyjne, które prowadzą do normalizacji równowagi kwasowo-zasadowej. OK. I tutaj jest na temat kwasicy oddechowej i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ważna rzecz, że kwasica metaboliczna może pojawiać się natomiast w przebiegu cukrzycy typu 1, ale uwaga, z tego co zrozumiałem, to pani autor mówi o kwasicy metabolicznej jako kwasicy krwi. Może źle rozumiem. Jeżeli tak myśli, to popełnia błąd, bo kwasica metaboliczna dotyczy całego organizmu, przekwaszenia tkanek. To pojęcie kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Permanentna, jeszcze raz powtarzam, czyli wieloletnia, latentna, czyli bezobjawowa. A więc kwasica metaboliczna może pojawiać się natomiast w przebiegu cukrzycy typu 1, niedotlenienia organizmu oraz przebiegu chorób nerek na skutek utraty zdolności wydalania jonów wodorowych. Tak, tylko że ta kwasica nie pojawia się w wyniku przebiegu cukrzycy, tylko cukrzyca pojawia się w wyniku istnienia kwasicy metabolicznej. Zupełne odwrócenie pojęć. Jeżeli jest niedotlenienie organizmu, to jest oczywiście kwasica. Jeżeli jest kwasica metaboliczna, to jest niedotlenienie organizmu. Kwasica pojawia się w przebiegu chorób nerek. To nie powstaje najpierw choroba nerek, tylko pojawia się kwasica, która niszczy nerki. Droga autorko, myli pani kompletnie pojęcia. Kompletnie. Najpierw pojawiają się stany zapalne w wyniku również tej kwasicy metabolicznej, wieloletnie, a później dochodzi do choroby, bo nagle jak po prostu deux ex machina, pojawiła się choroba i ta choroba spowodowała kwasicę. No, może ja źle rozumiem,
ale jeżeli źle zrozumiem, to autorko może wyjaśni mi, o co chodzi. I teraz. Z kolei zasadowica oddechowa jest następstwem hiperwentylacji, a zasadowica metaboliczna najczęściej związana jest z chorobami nerek i nadmierną utratą jonów wodorowych. Ja teraz zostawiam to, bo na zasadowicy bardzo mało osób cierpi, ale jest sprawa taka, znowu, zasadowica pojawia się z chorobami nerek. To nie, to właśnie choroby nerek mogą się pojawić w wyniku zasadowicy. Jak widać, do zmian w równowadze kwasowo-zasadowej, zmian w pH krwi i cały czas jest tu mowa o pH krwi, co jest błędem po prostu, dochodzi praktycznie i wyłącznie w przypadku ciężkich chorób niejednokrotnie zagrażających życiu. Dobrze, to proszę mi powiedzieć, jakie są przyczyny tych ciężkich chorób, jakie są przyczyny tych ponad 70 chorób cywilizacyjnych. I w następnej audycji będę o tym mówił na bazie pewnej pracy naukowej, bardzo solidnej, a nie jakiejś tam po prostu wiedzy, którą ktoś tam, dietetycy, często lekarze otrzymują od lekarzy, od jakichś profesorów, którym się nie chce już w ogóle kompletnie uczyć, najprawdopodobniej. Bazują na starej wiedzy, zdezaktualizowanej i koniec, kropka. Jak widzicie, już ja zamieszczam, znaczy staram się zamieszczać w wielu audycjach linki do bardzo poważnych źródeł. Tutaj ta pani też zamieściła linki, później to pokażę. Natomiast ta wiedza się zmienia. Pamiętajcie, jedna rzecz. Dobrze. Równowaga kwasowo-zasadowa, przewód pokarmowy. Ważnym narządem dla zachowania równowagi kwasowo-zasadowej jest wątroba. Oczywiste, bo to wątroba jest taką fabryką utylizującą wszelkie toksyny, a toksyny mają charakter kwasów, w której zachodzi między innymi cykl syntezy mocznika. Jeśli miąższ wątroby nie jest sprawny, wówczas dochodzi do upośledzenia tego procesu. A dlaczego miąższ wątroby nie jest sprawny? Dopiero wtedy, kiedy nie będzie sprawny, dochodzi do upośledzenia tego procesu, co może zaburzać równowagę kwasową zasadową w organizmie, a nie jest odwrotnie. To jaka jest przyczyna, że miąższ wątroby nie jest sprawny? Sam z siebie człowiek się urodził albo nagle przekręcił jakieś pokrętełko w sobie i nagle ten miąższ stał się niesprawny. No, nie rozumiem tego. Istotną rolę w tym przypadku odgrywają również pozostałe części przewodu pokarmowego i tak w żołądku z charakterystycznym niskim pH powstaje kwas solny wydzielany wraz z sokiem żołądkowym oraz wodorowęglan sodu. Tak, NaH, a więc na przykład wodorowęglan, czyli kwaśny węglan wodoro, to trzeba rozumieć kwaśny, bo ten wodór, jony H+, jony wodorowe są kwaśne, więc dlatego mówi się wodorowęglan sodu albo kwaśny węglan. Wodoro w tym rozumieniu oznacza kwaśny, który jest wchłaniany do krwi. Wydzielina gruczołów, błony śluzowe jelita cienkiego oraz trzustki, a co za tym idzie treść wypełniająca światło jelita ma charakter zasadowy. Tak, trzustka wytwarza silnie zasadowe enzymy, które trafiają do dwunastnicy z żołądka, bardzo kwaśna papka, a więc żołądek, jeżeli jest dochodzi do akcji trawienia w żołądku białek, podcięcia na krótkie odcinki, czyli na aminokwasy, to wówczas pH żołądka z tak zwanego pH spoczynkowego rzędu 4,5, 4 spada na 1,5, 1, 2, czyli bardzo silne kwasy, potężne kwasy, i wówczas ta kwaśna potężnie papka trafia z żołądka do dwunastnicy, ale w dwunastnicy zaczyna się tam trawienie alkaliczne przy pomocy enzymów silnie zasadowych, których zadaniem jest neutralizowanie tej kwaśnej potwornie papki, bo ona inaczej by zniszczyła jelito. Żołądek jest zabezpieczony przed samotrawieniem w wyniku działania tych kwasów, natomiast jelito już nie. Dlatego jest w wyniku działania trzustki, jeszcze raz powtarzam,
są podawane enzymy zasadowe trzustkowe do dwunastnicy, zaczyna się tam trawienie alkaliczne i dopiero po tym wszystkim pokarm trafia do jelita, gdzie z jelit jest poprzez kosmki jelitowe, takie drobne, takie paluszki, nazwijmy to, wypustki. Na 1 mm² jest około 30-40 takich kosmków jelitowych i jest to ten pokarm wchłaniany, o ile oczywiście jest prawidłowo strawiony. Zmiany w tym obszarze, czyli w obszarze jelita cienkiego, powodowane są przez utratę treści żołądkowej, na przykład wymiotów, które prowadzą do zmniejszenia ilości kwasu solnego i powodują zasadowicę. Z kolei utrata treści jelitowej, na przykład poprzez biegunkę, sprzyjać będzie pojawieniu się kwaśnicy, czyli obniżenia, zmniejszenie ilości jonów OH, więcej jonów H+, no i jest po prostu ta wydzielina kwaśna. Dobrze. Teraz równowaga kwasowo-zasadowa, przemiana materii. Jony wodoru H+ powstają w organizmie każdego dnia jako kwaśne produkty metaboliczne, których ilość może się faktycznie zwiększać w warunkach diety wysokobiałkowej. Absolutnie. Białko zakwasza. Przebiałczenie jest niedobre. Udział w usuwaniu jonów wodorowych mają odpowiednie bufory w naszym organizmie. Zgadza się. Bufor białczanowy, bufor węglowy, bufor wapniowy, jak dobrze pamiętam, które zapobiegają pojawieniu się sytuacji patologicznych. Istnieją również szczególne sytuacje, kiedy zwiększa się ilość substancji kwaśnych w organizmie. Przykładem może być podejmowanie wysokiej aktywności fizycznej, podczas której spalanie glukozy w warunkach niedoboru tlenu prowadzi do powstania kwasu mlekowego oraz głodzenie lub cukrzyca. Dobrze, tylko że cukrzyca jest czymś spowodowana, a nie cukrzyca powoduje zakwaszenie organizmu. Kiedy to na skutek zwiększonej mobilizacji tłuszczów i zwiększenia tworzenia wolnych kwasów tłuszczowych powstają w organizmie kwas acetooctowy i beta-hydroksymasłowy. Wszystko to jest prawdą. Jednakże w takich sytuacjach organizm w warunkach prawidłowego pH krwi jest sobie w stanie poradzić. I tu jest, słuchajcie, kompletne znowu nieporozumienie, niezrozumienie u pani autorki. Dlaczego? Dlatego, że nawet w przypadkach bardzo poważnych schorzeń, czy cukrzyca typu 1, czy cukrzyca typu 2, czy nowotwory, obojętnie, pH krwi zawsze będzie miał odczyn zasadowy. Musi dojść do katastrofy, żeby ten odczyn zasadowego, przypominam, 7,35, 7,45, średnio 7,365, zaczął spadać do wartości tych mniejszych, później przeszedł na 7,3, na 7,2, 7,1, koniec, zawał i 7,0, śmierć organizmu. To są szczególne przypadki. Dlaczego krew ma odczyn zawsze alkaliczny? Dlatego, że faktycznie w organizmie istnieją mechanizmy, które bronią tej alkaliczności krwi. I organizm będzie dostarczał do krwi wszelkie składniki alkaliczne, zasadowe. Jeżeli już nie starcza mu mocy buforów, a bufory są to, słuchajcie, jak nasze bankomaty. W każdej chwili możesz pójść i wziąć kasę. Tylko pytanie, czy weźmiesz tą kasę kiedyś na koncie, nie masz nic? Przecież trzeba zasilać organizm, trzeba zasilać bankomat kasą, pieniędzmi. Muszą być wpływy na nasze konto, inaczej bankomat nie wypłaci, niezależnie od zablokowania ewentualnie karty. Prosta sprawa, czyli jeżeli nie dostarczamy do organizmu pożywienia, w którym wszystkie są minerały, witaminy, polifenole i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w naszym przypadku przede wszystkim minerały, to organizm nie będzie miał wystarczającej ilości tych minerałów i wiecie, co będzie robił? Będzie podkradał te minerały z włosów, z zębów, z paznokci, z kości, z mazi stawowej, z chrząstek. Tam będą ubytki. Tam będą ubytki, bo krew ma być alkaliczna, czyli zasadowa. pH 7,365 to jest ta średniówka. No więc jednakże w takich sytuacjach organizm w warunkach prawidłowego pH krwi jest sobie w stanie poradzić. pH krwi będzie prawidłowe, ale w organizmie już nie ma, już wyczerpały się bufory.
Już się bufory wyczerpują i trzeba zacząć niszczyć organizm. Dobrze. Wpływ diety na pH krwi. Słuchajcie, znowu się emocjonuję, bo mnie to rusza. No nie ukrywam, rusza jak piorun. Więc niektórzy z Was mogą się irytować na moje irytacje, ale mam nadzieję, że nie będziecie tego robić. Zaburzenia związane z równowagą kwasowo-zasadową oraz w konsekwencji zmianą pH krwi wynikają z ciężkich, poważnych chorób i procesów patologicznych zachodzących w naszym organizmie. Słuchajcie, no co za bzdura. Zaburzenia związane z równowagą wynikają z ciężkich, poważnych chorób i procesów patologicznych. To ciężkie i poważne choroby i procesy patologiczne wynikają z zaburzeń związanych z równowagą kwasowo-zasadową. Czego tu można nie rozumieć? Ja nie mówię do was, bo słuchajcie, kochani, macie prawo nie rozumieć, bo nie siedzicie w tych tematach. To dlatego ja robię tę audycję. Ale pozorni fachowcy tego nie rozumieją. Są badania i kompletne niezrozumienie tego wszystkiego. Odwrotnie zupełnie jest. Zupełnie odwrotnie. A więc w organizmie, a należy pamiętać, że w organizmie ludzkim działają silne mechanizmy kompensacyjne, które zapobiegają powstawaniu kwasicy lub zasadowicy. I co? Kompensacyjne, jak nie dolejesz do samochodu, do zbiornika benzyny, to nie pojedziesz. Jak silnik nie dostanie oleju, to się zatrze i samochód nie pojedzie. Brakuje składników. Jeżeli brakuje na przykład odpowiedniej gamy minerałów, to trzustka nie będzie prawidłowo pracować i nie będzie wytwarzać enzymów odpowiednim stopniu alkaliczności. Nie będzie w związku z tym prawidłowe trawienie. Dochodzi w związku z tym do tak zwanej dyspepsji, czyli niestrawności, bo niestrawione cząstki pokarmowe nie będą przyswajane w jelicie, czyli dochodzi do niestrawności, do nieprzyswajalności, a jeszcze zaczynają się w dodatku choroby autoagresywne, autoimmunologiczne, gdzie nasz organizm zaczyna sam siebie atakować. Robiłem audycję chyba, podcast jest taki chyba 31, gdzie mówimy na ten temat. I teraz dieta wysokobiałkowa może wpłynąć na zwiększenie ilości kwaśnych produktów metabolicznych, jednak nie jest to ilość tak znacząca, z którą nie byłby w stanie poradzić sobie nasz organizm. Nieprawda. Dieta wysokobiałkowa tak wpływa na zwiększenie ilości kwaśnych produktów. Przebiałczenie jest bardzo groźne. I teraz, jeżeli zjadamy za dużo jaj, a przede wszystkim mam na myśli białko jaj, nie żółtko, to jest inny rodzaj białka. Żółtko zawiera między innymi lamininę, to jest bardzo ciekawa substancja, ale jesteśmy przebiałczeni. Bardzo dużo białka, czyli sery, twarogi, dużo mleka, dużo mięsa i tak dalej. Jesteśmy przebiałczeni, a nie ma zrównoważenia między innymi z witaminą C, wieloma innymi minerałami, to białko zacznie gnić w naszych trzewiach. Tym pięknym objawem, pięknym w cudzysłowiu, że za dużo jest białka i to białko nie jest trawione, jest po prostu bardzo przykra woń w toalecie. A co tak wonieje? Indole, skatole, anglikony, jad trupi między innymi, siarkowodór oczywiście, czyli woń zepsutych jaj i tak dalej, i tak dalej. To jest typowy przykład. Dalej. Permanentnie obecna nadmierna ilość kwaśnych produktów metabolicznych powstająca w wyniku stosowania diety wysokobiałkowej może negatywnie wpływać na pracę poszczególnych narządów, a w szczególności nerek i wątroby, które biorą udział w metabolizmie tych związków. Absolutnie tak. Stosowana dieta nie będzie przyczyniała się zatem do zmian w pH krwi i rozwoju zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, ale może przyczyniać się do pogorszenia pracy nerek czy wątroby. Wiecie co? Straszne. Brak logiki. Dlaczego? Stosowana dieta nie będzie przyczyniała się zatem do zmian krwi. Tak, oczywiście, bo krew będzie broniona,
pH krwi alkaliczne będzie bronione, tam cały czas będą minerały do krwi transportowane, ale skąd one będą brane? Właśnie z paznokci, z kości, zębów, włosów, mazi stawowych, chrząstek. Z wszystkich rezerwuarów. Nawet mięśnie potrafią być po prostu niszczone i dochodzi do sarkopenii. Ale może stosowana diety może przyczyniać się do pogorszenia pracy nerek czy wątroby. Ależ oczywiście i wówczas i pojawiają się różnego rodzaju stany stany zapalne. Od tego się zaczyna. Pogarsza się praca nerek, czyli krew jest nieprawidłowo filtrowana. Nie są wyrzucane kwasy, kwasy zostają w organizmie i zaczynają być problemy. I tyle. Wpływ diety na pH moczu. Wiemy już, że dietą nie jesteśmy w stanie zmienić pH krwi. Nie dlatego, że dieta nie ma na to wpływu, tylko że jeszcze raz powtórzę, że pH krwi jest ciągle bronione. Ale nieprawidłowa dieta z wysoką ilością składników kwasotwórczych będzie destrukcyjnie wpływać na organizm. I inne obszary organizmu będziemy tracić pomału. Ale stolica nasza będzie broniona za wszelką cenę. Już cały kraj jest zajęty przez zielone ludziki, bo głupio żeśmy postępowali, a wszystkie siły są skupione do obrony stolicy. Możemy jednak wpływać na zmiany pH w naszym moczu. Jego odczyn może być obojętny, kwaśny, a także zasadowy. I po części wpływać mogą na to produkty, które spożywamy każdego dnia. Należy pamiętać, że oprócz pożywienia na pH moczu mogą mieć wpływ również infekcje choroby układu moczowego. Ale słuchajcie, mocz, którego pH badamy, to po co w ogóle do laboratorium nosimy poranny mocz? Po co to badamy? Po to, że między innymi stwierdzić ilość tam ciał ketonowych, tegoś tamtego i badamy pH. I zgodnie z normą medyczną pH to jest od 4,8 do 8, tak prawdę mówiąc. I teraz jest sprawa taka, że to jest absolutna bzdura, dlatego że w jednej z audycji mówiłem, jaka jest, co na ten temat tej normy medycznej. To jest norma statystyczna, badane pH moczu na podstawie tysięcy wyników badań ludzi chorych. No jak to może, a gdzie jest norma fizjologiczna? A to normą fizjologiczną jest to, żeby mocz miał odczyn lekko zasadowy i sprawa załatwiona. Dalej. Produkty spożywcze są źródłem wielu składników mineralnych o różnym stopniu przyswajalności. Do głównych pierwiastków o charakterze kwasotwórczym znajdujących się w żywności zaliczyć możemy chlor, siarkę, fosfor, prawda? Pierwiastki zasadotwórcze to przede wszystkim wapń, potas, magnez i sód. Oczywista prawda. Należy mieć na uwadze także, że zmiana pH moczu na zasadowy wcale nie musi być korzystna, ponieważ wówczas zwiększa się ryzyko infekcji układu moczowego. Nie, nieprawda. Wspomniany przeze mnie już wcześniej lekarz, były ordynator Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii, jak wszedł na ten cały program, nasz kompleksowy program zdrowia, zrobił badanie wśród pacjentów. Kazał swoim lekarzom, pielęgniarkom przeprowadzić badanie. Nie pamiętam, ile tam było tych pacjentów, kilkudziesięciu. I oni byli zdumieni, że ci, którzy brali specjalne minerały, takie balansujące, okazało się, że jak zrobiono posiew, tam próbki bakteriologiczne i tak dalej, to okazało się, że u osób, które miały pH porannego moczu, odkwasiły się, tych bakterii było bardzo mało, a tam, gdzie były organizmy zakwaszone, czyli moc był bardzo kwaśny, o niskim pH, okazało się, że tam kultury bakteryjne dosłownie kwitły. W środowisku zasadowym zdecydowanie chętniej rozwijają się drobnoustroje. Doprawdy, to po co nam się każe na przykład myć mydłami zasadowymi? Mydło jest zasadowe, nie jest kwaśne. Dlaczego się poleca kąpiele w słomie owsianej, jęczmiennej, dodawanie soli na przykład do wody, dodawanie sody NaHCO3, czyli kwaśny węglan sodu, czyli wodorowęglan sodu. Po co mamy się kąpać w alkalicznej kąpieli? Rozumiecie coś z tego, kochani? Słuchajcie, nie chodzi o to, że
że macie mieć już wiedzę na ten temat. Tą wiedzę ja teraz wam dostarczam. Możecie uznać, że ja się mylę, że mówię bzdury. Weźcie to na zdrowy chłopski rozum, bo jesteście myślącymi ludźmi. Jeżeli dostarczam tylko ewentualnie wiedzy, to trzeba sprawdzić, zweryfikować. Możliwe, że Dąbrowski plecie bzdury, ale macie, jeszcze raz powtarzam, własne rozumy, czujecie to wewnętrznie, bo prosta logika podpowiada. Nieraz mówimy, kurczę, weź stopy, weź kąpiel dla stóp, zrób w sodzie, w tym soli lub w sodzie. A po co? No to będzie, Boże, będziemy odkwaszać i tak dalej. Dalej. Wskaźnik PRAL. Wskaźnik PRAL z angielskiego PRAL, Potential Renal Acid Load, został stworzony na podstawie wpływu spożycia poszczególnych produktów żywnościowych na odczyn moczu. Na jego podstawie określono potencjalną zdolność obciążania kwasem nerek. Jeżeli nerki są obciążone kwasem, to przestają prawidłowo funkcjonować. Dochodzi często do ich zniszczenia i wtedy, kiedy nerki w ogóle źle pracują, to wyobraźcie sobie i badamy pH moczu takiego człowieka, który ma zniszczone nerki i u niego widzę, że człowiek jest chory, bo ma nadwagę albo otyłość, czerwony na twarzy, czyli typowy nadciśnieniowiec, opuchnięte no, pod oczami opuchlizna, palce opuchnięte, stawy skokowe opuchnięte, widać, że źle się czuje i tak dalej. I on ma zasadowy odczyn moczu. Papierki lakmusowe są granatowe. Ja od razu wiem, że on ma po prostu już problem z nerkami. Bo przeciętny, powiedzmy zdrowy człowiek, jeżeli nasiusia na papierek lakmusowy, o, mam tutaj takie papierki, mam nadzieję, że to będzie widoczne. A więc jest sprawa taka, jeżeli przeciętnie zdrowy człowiek posiusia na papierki, to często ma te wskaźniki, te papierki mają taki kolor żółtawo-zielony. Ja wiem, on jest cholernie zakwaszony, ale jednocześnie nerki mu pracują. U człowieka, który jest albo bardzo zdrowy, wybitnie zdrowy, te papierki mają po nasiusianiu na nie albo ten kolor granatowy, albo to jest u człowieka ten kolor granatowy, który ma totalnie zniszczone już nerki. Znaczy zniszczone. No nerki są chore. Wówczas nerki źle, nieprawidłowo oczyszczają krew z zanieczyszczeń, wyrzucają zasady amonowe, amoniak, mocz wówczas jest cuchnący. No, już nie mówię o desusach, czyli naszej bieliźnie, jeżeli gdzieś tam zostaje trochę tego moczu, powiedzmy, na bieliźnie i tak się nie zmienia tych desusów, czyli po prostu tych naszych majteczek i tak dalej, no to wiadomo, co się dzieje. A w organizmie, a więc są wyrzucone zasady amonowe, a w organizmie zostają kwasy i dalej czynią swoją destrukcję. Więc tak, skala PRAL uwzględnia zawartość białych składników mineralnych, ich średnią biodostępność i jednocześnie metabolizm siarki oraz wydalane wraz z moczem kwasy organiczne. Produkty o ujemnym wskaźniku mają charakter zasadowy, natomiast produkty o dodatnim wskaźniku mają charakter kwasowy. Produkty o wskaźniku równym 0 są definiowane jako neutralne. Mleko i produkty mleczne, produkty zbożowe, ryby i owoce morza oraz mięso i jego przetwory definiowane są jako produkty o charakterze kwasowym, prawda? Natomiast większość warzyw i owoców oraz soków uznawane jest za produkty o charakterze zasadowym. Neutralne są natomiast oleje roślinne. No i teraz pominiemy pewne treści, bo to są nieistotne. I teraz jest sprawa taka. Jeśli boimy się, że spożywamy zbyt duże ilości produktów zawierających pierwiastki kwasotwórcze i może to negatywnie wpłynąć na organizm, wystarczy zastosować prosty zabieg. Należy zmniejszyć ilość białka, jednocześnie zwiększyć ilość warzyw i owoców każdego dnia, aby dołączać je do każdego posiłku. Ha, ha, ha. Owszem, jest to prawda, ale część prawdy nie stanowi całości prawdy. Po prostu. Troszeczkę prawdy, troszeczkę przeinaczeń i zaczyna być kołomyja. Otóż słuchajcie Państwo, jeżeli organizm jest silnie zakwaszony, to naprawdę trzeba byłoby nad nim popracować. Wiecie, na jak długo zmienić dietę
z kwasotwórczej, czyli zmniejszyć ilości mięsa, nabiału i tak dalej, a zwiększyć ilość zjadanych warzyw przede wszystkim 8-9 miesięcy, co najmniej pół roku. To nie jest takie proste. Potrzebne w dzisiejszych naszych warunkach, warunkach potężnych stresów. Przecież my bombardowani na przykład jesteśmy informacjami negatywnymi. Tu wojna, tu pożary, tu po prostu no, gorąco, 35 stopni i tak dalej, i tak dalej. Tu kogoś zabili, tam kogoś przejechali i tak dalej. To wszystko na nas wpływa. I te wszystkie stresy, które w nas się kumulują, kochani, bardzo silnie wpływają na zakwaszenie organizmu. Zakwaszenie niszczy nerki, a zwłaszcza nadnercza, czyli pojawia się tak zwana hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy i to jest przyczyna powstawania wielu chorób. A główną tą przyczyną jest zakwaszenie organizmu. Wieloletnie, permanentna, latentna, czyli bezobjawowa kwasica metaboliczna niskiego stopnia, takie malutkie, kap, przez dziesiątki lat. Jest taka tortura na Dalekim Wschodzie. Zamyka się człowieka do takiego ciasnego pomieszczenia i tak mu kapie kropelka wody na głowę. Podobno po 2-3 godzinach to ma się wrażenie, że to jest dudni młot, że to jest uderzenie młotem. Po troszeczkę i tak dalej. Dalej. Warzywa i owoce powinny stanowić przynajmniej połowę talerza. Pozostałą część należy uzupełniać o produkty dostarczające białko i węglowodany złożone. Dobra, powiedzmy, że z tym się zgadzam. Dieta alkaliczna, koncepcje. Tu są bardzo już ciekawe rzeczy. Idea diety alkalicznej powstała tak naprawdę już ponad 100 lat temu i ukształtowała się na podstawie twierdzeń świadczących o tym, że współczesne diety zakwaszają organizm, prowadząc tym samym do rozwoju licznych chorób, w szczególności takich jak nowotwory, choroby układu krążenia czy osteoporoza. Zwolennicy twierdzą, że spożywana żywność czy produkty do jedzenia jest w stanie wpłynąć na to, czy organizm ma charakter zasadowy, kwasowy czy neutralny. Samej diecie przyświeca dość dobra koncepcja. Docenione zostało, ponieważ opiera się przede wszystkim na zwiększeniu w codziennym menu produktów, w których przeważają pierwiastki zasadotwórcze, większość warzyw i owoców, oraz na zmniejszeniu spożycia produktów bogatych w pierwiastki kwasotwórcze, głównie mięsa i jego przetworów. Udowodniono jednak, że wprowadzenie takiej diety praktycznie nie wpływa na zmiany pH krwi. Boże święty, znowu, nie chciałbym znowu wracać do moich argumentów, ale na Boga, bo może po prostu przypomnieć tylko, bo mogliście coś tam pominąć. Oczywiście, że nie będzie wpływać na zmiany pH krwi, dlatego, że organizm będzie bronił tego pH krwi, więc jeżeli już kwasy są w organizmie i grożą krwi, to organizm będzie wykorzystywał te wszystkie składniki zasadowe, alkaliczne. Jeszcze raz powtórzę, będzie ściągał z włosów, zębów, z kości, z paznokci, z mazi stawowej, z mieszków włosowych właśnie, z chrząstek. Tam będą ubytki, tam się kurczę zaczynają problemy, ale pH krwi jest bronione. I koniec, kropka, bo krew między innymi zasila nasz mózg. A więc tu możemy żyć bez rąk, bez nóg, bez włosów, bez zębów, ale kadłubek ma funkcjonować, ma krążyć krew i tak dalej. I pH krwi będzie prawidłowe. A więc jeszcze raz, udowodniono jednak, że wprowadzenie takiej diety praktycznie nie wpływa na zmiany pH krwi, co wspiera dotychczasowe hipotezy oraz nieznacznie zmienia pH moczu w kierunku zasadowym, co jak już wcześniej wspomniano, nie zawsze może być korzystne dla organizmu. Bzdura nad bzdurami. Dalej. Aktualnie brak również wiarygodnych danych naukowych dowodzących korzystnego wpływu stosowania diety alkalicznej na zmniejszenie ryzyka większości chorób cywilizacyjnych. Przepraszam, na jakiej podstawie pani autorko, pani twierdzi, że brak również wiarygodnych danych naukowych? Jedynie dlatego, że ich pani nie zna? Proste.
Nie ma Morza Śródziemnego, bo ja tam nigdy nie widziałem, nie byłem. Nie ma Atlantyku. No, wiecie, to jest już, jadę teraz po bandzie, bo największy nawet głąb w szkole, jak chodził, no to jednak coś mu się tam zapamiętało, że ten Atlantyk czy Morze Śródziemne istnieje. Ale bardzo często wielu z nas reaguje, nie, nie, ja w to nie wierzę. A dlaczego? No bo nie wierzę, no bo coś takiego nie istnieje, nigdy tego nie widziałem. Albo nigdy nie o tym nie słyszałem. No i co z tego? Ale inni słyszeli, widzieli. Jeszcze raz przypomnę, aktualnie brak również wiarygodnych danych naukowych dowodzących korzystnego wpływu stosowania diety alkalicznej na zmniejszenie ryzyka większości chorób cywilizacyjnych. Droga pani, czy pani zdaje z tego sprawę, że produkty do jedzenia, które wtłaczamy w siebie, a rocznie wtłaczamy 700 do 1000 kilogramów i w tej ilości 6 do 8 kilogramów to są spulchniacze, polepszacze, barwniki, e, pestycydy, metale ciężkie, radionuklidy, plastiki, nano i mikroplastik. I jaki one mają wpływ na nasz organizm? A co na temat stresów? A co na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych? A co na temat napojów, które my pijemy? Na temat wody, która zawiera to, co zawiera? I takie wiecie, słuchajcie, jak się nie ma większej wiedzy, takiego szerszego oglądu, to się ma taką ociupinkę i tylko w tej ociupince, tylko takie klapy i tylko widzę to co przed sobą, a nie widzę kompletnie, co się z boku dzieje. Do tej pory najlepiej przebadanym zagadnieniem był wpływ diety alkalicznej na stan układu kostnego i ryzyko osteoporozy. Jednak wnioski pochodzące z ostatnich badań nie wspierają jednoznacznie również tej hipotezy. Przypomina mi się, słuchajcie, kochani, właśnie sympozjum z czerwca 2017 roku w Cydzyna koło Kielc, 9. Świętokrzyskie spotkanie reumatologiczne. Jako jedyny nie lekarz byłem zaproszony na to spotkanie. Dużo pomogłem, nie ukrywam, nie zadzieram nosa, ale tak było. Organizatorowi w pewnych sprawach. Był tam zaproszony mój znajomy lekarz, który na temat zakwaszenia, akurat doktor nauk medycznych z Krosna, rewelacyjny lekarz, który zakwaszenie ma w paluchu. I ja głównemu organizatorowi, który chciał, że tak powiem, sprzedać ideę odkwaszania innym lekarzom, mówię po prostu, słuchaj stary, jeżeli ja zrobię ten wykład na temat zakwaszenia i odkwaszania, to będą mnie próbowali spalić na stosie, a ja jestem niepalny i dojdzie do skandalu najprawdopodobniej, jeżeli będę brzydko atakowany. Więc wykład na temat zakwaszenia i odkwaszania powinien zrobić lekarz dla lekarzy. Poznałem tych dwóch lekarzy, organizatora i tego lekarza z Krosna. Lekarz z Krosna przyjechał też jako gość, zrobił świetny wykład, do dzisiaj mam jego wykład nagrany. Lekarze tak sceptycznie do tego podeszli, ale nic nie mówili, bo to lekarz. Później wystąpił czeski lekarz, twórca kompleksowego programu zdrowia, który pokazywał slajdy, pokazywał wyleczenia, różne choroby, dokumentacje, ale to nie były dowody kliniczne. I na koniec taki pewien przewodniczący, pan profesor, Polak z Kanady, specjalista od leczenia stawów, jedynie zastrzykami z kwasu hialuronowego, zapytał: panie kolego, a jakie ma pan dowody kliniczne na skuteczność tej pana metody? Skończyło się. Więc natomiast jeszcze raz powtarzam, jestem praktykiem. Lekarz czeski, który jest twórcą tego kompleksowego programu zdrowia, ma tysiące, dziesiątki tysięcy skutecznych wyleczeń, nie wiem, samouzdrowień, dać organizmowi szansę. I było wszystko, ale to nie zostało przyjęte. I następna perełeczka. W pewnym momencie wychodzi taki bardzo otyły lekarz, to już była, no już prawie pod otyłość olbrzymią, i robi wykład na temat związków otyłości, osteoporozy z otyłością. I tak przez 20 mówi, coś tam mówi. W końcu staje pewien młody lekarz, mówi: panie doktorze, to z pełnym szacunkiem, to są te związki osteoporozy z otyłością, czy nie? Przez 20 minut nic nie padło. I lekarz odpowiedział: no proszę państwa, jedne badania mówią, że są, drugie mówią, że nie, musimy to jeszcze badać.
Po prostu ja, z boku siedziała moja akurat życiowa partnerka, która jest biologiem, biotechnologiem, ma w paluchu to akurat tą wiedzę. Myśmy w pewnym momencie nie potrafili powstrzymać głośnego śmiechu, więc inni lekarze patrzyli na nas, kto jest to taki, dlaczego my reagujemy. Po prostu nie dało się tego słuchać w ogóle. Podszedłem na przerwie do tego lekarza z Czech, twórcy kompleksowego programu zdrowia. Pytam go, mówię, panie doktorze, czy pan rozumie, co tu się dzieje? On powiedział tak, tłumacz przetłumaczył, mówi, ja rozumiem, tylko ja nic z tego nie rozumiem. No, rozumiał po polsku, tak? Dobra, dalej. I teraz kwiatki. Najbardziej niebezpiecznym elementem związanym z zakwaszeniem organizmu i dietą alkaliczną wydaje się marketing zbudowany wokół tych zagadnień. Promowana jest nie tylko idea samej diety, o której możemy przeczytać w specjalnie wydanych w tym celu książkach. Dąbrowski wydał książkę, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Wpluć się w to niecny ten spisek, ten spisek mający na celu wyrwanie wam kasy z kieszeni. Promowana jest nie tylko idea samej diety, o której można przeczytać specjalnie w danych w tym celu książkach oraz na łamach kolorowych czasopism, obejrzeć filmy, o właśnie oglądacie teraz film. Prawdę w końcu będziecie wiedzieli, kochani, że zakwaszenie nie istnieje. Obejrzeć filmy czy przewertować dedykowane strony internetowe. Kochani, wiecie co? Przeglądacie, nie, przepraszam, wertujecie dedykowane strony internetowe niejakiego Janusza Dąbrowskiego, Barwy Zdrowia, i tam Dąbrowski wam pierze solidnie mózgi. Boże, jak pierze. W ogóle te lajki, te komentarze, te inne historie, takie sympatyczne dla mnie, to tylko świadczą, że już wam totalnie mózgi zawróciłem w drugą stronę najprawdopodobniej. Ten obwieś, ten szalbierz, ten foliarz i tak dalej. Oczywiście się śmieję, bo o czym tutaj mowa? Promowane są również różnego rodzaju suplementy diety, specjalne płyny i wody do picia oraz różnego rodzaju maszyny służące do alkalizacji wody. I chwała tym, którzy to propagują. Ci, którzy propagują, często też nie mają za dużo wiedzy, mają pewną nauczoną marketingową, co mnie wkurza, tak prawdę mówiąc, ale oni dostarczając te suple, te, te wody do picia alkaliczne, czy maszyny, czyli po prostu jonizatory, robią dobrą robotę. I nawet jeżeli nie mają pełnej wiedzy, to nie ma żadnego po prostu problemu. Przepraszam, tu coś mi się pokazało, jakieś okienko i tak dalej. Skutek jest dobry generalnie. Dalej. Należy podkreślić, że do tej pory nie przeprowadzono wiarygodnych badań naukowych wspierających tezę, że wprowadzenie tego typu produktów do codziennej diety wpływa korzystnie na stan zdrowia poprzez zapobieganie wystąpieniu jakichkolwiek chorób lub ma wpływ na ich leczenie. Kochani, to jest nieprawda, że nie przeprowadzono badań, po prostu ta pani autorka nie dotarła do tych badań, to jest po pierwsze. Po drugie, a jakażeż firma, nawet suplementacyjna, nawet całkiem silna, będzie robić badania kliniczne dopuszczające przez 5-10 lat na dużych grupach pacjentów, tylko tyle, żeby ich suplement został dopuszczony ewentualnie do dystrybucji. Suplement, czyli coś naturalnego, co występuje w przyrodzie. A kto pogłaszcze po główce producentów suplementów? Firmy farmaceutyczne pogłaszczą po główce. Masakra. Dieta alkaliczna. Stosować czy nie stosować? W obliczu braku jednoznacznych wyników badań, nieprawda, nie ma, nie ma braku jednoznacznych wyników badań, jest masa badań i następna audycja będzie między innymi o tym, dotyczących wpływu stosowania diety alkalicznej na organizm człowieka i stan zdrowia, nie można z pełną odpowiedzialnością polecić tego modelu żywienia. Niech pani autorka to sobie poleca, co poleca, a Janusz Dąbrowski poleca. Polecam wam, kochani, dietę alkaliczną. Jak najwięcej owoców, warzyw, suplementy, które mają zalkalizować organizm. Przypomnę, mam ponad 70 lat.
Od 20 paru lat cały czas suplementowałem się, ale od 12 robię to w sposób absolutnie kompleksowy, zaprogramowane dokładnie to. I jakoś na razie nie wiem, kiedy moja świeczka się wypali, ale jakoś na razie mam fajną energię. Ludzie nie dają mi tylu lat, ile mam. Znajomi widzą, że Janusz, ale jak ty chodzisz, jak energiczny chłód, taki wiesz, jak komandos jesteś. Ćwiczę też. Robię wszystko, żeby jakoś tam utrzymać się to przy tej starości PESEL-owej i tak dalej. I teraz co mówi dalej autorka? Można spróbować wykorzystać pewne jej elementy tej diety alkalicznej, takie jak zwiększenie ilości warzyw i owoców w diecie, zmniejszenie ilości mięsa i jego przetworów, natomiast całkowite wyłączanie niektórych grup produktów spożywczych, takich jak mięso, ryby czy produkty zbożowe, w przypadku prawidłowo zbilansowanej diety nie ma żadnego uzasadnienia. Konia z rzędem temu, kto mi powie, co to jest prawidłowo zbilansowana dieta. Co to znaczy? I przeciętny Polak, pani Kowalska, pan Kowalski są w stanie zbilansować prawidłowo swoją dietę. Nie chcę tego dalej rozkminiać. Korzystanie z suplementów diety, które mają potencjalnie odkwaszać organizm oraz korzystanie z różnego rodzaju urządzeń wpływających na zawartość jonów w wodzie, wydaje się, to jest taki eufemizm, wydaje się, niech się pani wydaje, pani autorko, wydaje się nieskuteczne i nieuzasadnione ekonomicznie. Rodzaj spożywanej żywności nie będzie miał również wpływu na pH krwi. O tym już mówiliśmy, nie chcę tu się powtarzać. A ocena pH moczu wcale nie musi świadczyć o prawidłowości stosowanej diety. Dotychczasowe korzyści wynikające ze stosowania diety alkalicznej związane są przede wszystkim ze zwiększeniem ilości warzyw i owoców. Na Boga, a co w takim razie z tych owoców i warzyw mamy? Co mamy? Jakie efekty daje ta dieta oparta o warzywa i owoce? Wiarę w zakwaszenie polecamy więc zmienić po prostu na wiarę w prawidłowe odżywianie. Pani autorko i pani konsultancie merytorycznej, ja polecam wam wiarę zamienić w wiedzę przede wszystkim. Wiedzę. Bo to nie wiara w zakwaszenie, tylko wiedza. Ja wielokrotnie powtarzam, proszę państwa, ja w to nie wierzę. Ja po prostu ja to wiem, jak jest. Jestem oprócz tego, jeszcze raz powtórzę, kochani wam, ja jestem praktykiem. Ja wyprowadziłem, no dzięki mnie, dzięki tej wiedzy, którą otrzymałem od wielu polskich lekarzy, polskich naukowców, ale nie tylko, niemieckich, rosyjskich przede wszystkim, ale wielu innych, bo jeżeli nawet się z niektórymi nie spotykałem bezpośrednio na różnego rodzaju wykładach, warsztatach, szkoleniach, to korzystam z wiedzy świata. W internecie tego jest mnóstwo. Następna między innymi audycja też będzie o tym, a zresztą jak widzicie moje audycje na temat nowotworów, to widzicie, że daję linki konkretnie do bardzo poważnych opracowań naukowych, które mówią, że rak bazuje na zakwaszeniu i na niedotlenieniu. Będziemy jeszcze o tym mówić. Więc wiarę w zakwaszeniu polecamy więc zamienić po prostu na wiarę w prawidłowe odżywianie. A przy okazji, pani autorko, a co to jest prawidłowe odżywianie? Może mi pani wyjaśnić? Bo pani nas zostawia z tym, proszę się prawidłowo odżywiać. Ale co to znaczy? Ja rozumiem, że w jednym artykule trudno o tym pisać, no więc następny artykuł powinien być na temat prawidłowego odżywiania. Kochani, na tyle teraz. Nie wiem, jak dużo czasu już upłynęło, bo tu chyba, może to prawie godzina będzie, rozpędziłem się. Hasełko, odkwaszaj się. Odkwaszaj się. Co znaczy odkwaszaj się? To znaczy pij czystą wodę, jak najwięcej, zwłaszcza wtedy, kiedy są pały. Jedz więcej warzyw. Postaraj się zażywać ruchu trochę. Nie przemęczaj się fizycznie, bo wszelkie siłownie po 2 godziny, 5 razy w tygodniu to już jest zabójstwo, ale wystarczy kilka minut porannej gimnastyki, 4-5 minut wolnej, takiej rozluźniającej, relaksacyjnej. To może być taniec, to może być pływanie, to są spacery, to jest jazda rowerem. Praktykuj to, to już będzie dobry krok. Jeżeli do tego dorzucisz
wyrzucenie nadmiaru wysokobiałkowych produktów z pożywienia, z produktów do jedzenia, czyli wyeliminować częściowo mięso, wyeliminować za duże ilości twarogów, serów, mleka, wyeliminować czy ograniczyć spożycie cukru, a cukier to nie jest tylko cukier do herbaty czy do kawki, ale wszędzie spotykany. To są soczki, to są ponczusie, to są ciasteczka, to są cukiereczki, to są różnego rodzaju inne łakocie. To już będzie dobry krok. Jeżeli do tego dołożyć suplementy odpowiednie, to już będzie bardzo dobry krok. I to odkwaszanie, słuchajcie, naprawdę nie następuje tak szybko, bo ja znam to z autopsji. Na sobie, na innych. Różne są przyczyny. Człowiek waży 120 kg i dziwi się, że on przyjmuje tam odpowiedni preparat po 12 na przykład kapsułek dziennie. Już miesiąc upłynął, się jeszcze nie odkwasił. Mówi, człowieku, bo ty masz przez pierwsze 2-3 tygodnie wziąć po 40 sztuk, a nie po 12. Tak jakbyś chciał potężną hałdę ziemi przewieźć małą taczką twojego synka. Taką, wiecie, maluśką taczką. I ładować tą hałdę szpadelkiem tym dziecinnym. No nie da się, no proste. Dobra, słuchajcie, kochani. Prawda czy fałsz? Zakwaszenie? Wysłuchaliście moją wersję, która jest jedyną prawdziwą i koniec. No. Żartuję sobie. Jeszcze raz powtórzę, nie mam pretensji do ostatecznej prawdy. Niech każdy ma swoją prawdę. Wy też możecie robić, co chcecie. Macie wolny wybór. To wy podejmujecie wszelkie decyzje. Uwierzyć waszemu gospodarzowi na tym kanale, czy też nie uwierzyć. To już nie moja sprawa. Ja podaję informacje, a waszym zadaniem jest ewentualnie albo przetrawić, albo nie przetrawić, przyjąć w całości, odrzucić w całości, przyjąć część. Bądźcie wolni w tym. Jeżeli audycja się wam podobała, z moimi wybuchami emocjonalnymi, rzecz jasna, i z moją ironią, czasami złośliwością, bo no, taki charakter mam, no, co poradzę, no. Panie Boże, jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz, już tu się nic nie zmieni chyba. Oczywiście kpię. Więc jeżeli się ta audycja podobała, to proszę Was o subskrypcję, o lajki, o przekazywanie, zwłaszcza swoim znajomym, z pytaniem: słuchaj, stary, wiesz co, mam kociokik w głowie, a co ty o tym sądzisz? Przesyłajcie to, proszę. Trzymajcie się, papatki. Do następnego spotkania. Miłego.